Siema, tu wahacz. W Seacie zachodzą zmiany, które zdają się sugerować, że producent stara się przekierować uwagę klientów na markę Cupra i Leon Sports Tourer, egzemplarz, który dostałem, jest tego przykładem. Mam tutaj konkretnie na myśli roszady związane z układami napędowymi, ponieważ jeszcze w roku modelowym 2023, ale roku produkcji 2022 można było spotkać w cenniku wersję Leona w kombi z układem napędowym taki, jaki dostałem do jazdy, czyli benzyną 1.2.0 TSI 190 koni połączoną z automatem. Obecnie wyleciała ona z oferty, za to Cupra Leon Sports Tourer nie jest już tylko 300-konną drogową bestią, a może mieć pod maską silnik 1.5 TSI 150 koni z manualem, diesle o takiej samej mocy, czy właśnie 2.0 TSI 190 koni, czyli generalnie odpowiednik z logo Cupry stał się znacznie bardziej przystępny dla osób, które chcą normalny pod kątem osiągów samochód. Aby uniknąć konkurowania klientów chcących coś więcej niż 150 koni mechanicznych, z Seata wyleciał mocniejszy silnik, przy czym wciąż wyprodukowane już egzemplarze mogą być interesującą propozycją, bo co prawda w testowanym modelu nie dostaje się sportowego pakietu stylistycznego, ale jest on też tańszy o kilkanaście tysięcy złotych od odpowiednika ze stajni Cupry. No i też muszę przyznać, że Seatowi Leonowi Sports Tourer niczego nie brakuje, bo w testowanej odmianie FR mamy w nim poprawiony wygląd zderzaków. Za 3077 zł dorzucono do egzemplarza, który dostałem 18-calowe felgi, a za 3652 zł lakier metalik. Ogólna bryła Seata i Cupry jest jednak taka sama, też wspólny jest w nich projekt wnętrza, który różni się wyłącznie drobiazgami związanymi np. z kolorystyką. Ogólnie ten kokpit moim zdaniem wygląda ładnie i schludnie, jest też jednak minimalistyczny, jeśli chodzi o ilość fizycznych elementów sterujących. Czego akurat nie jestem zwolennikiem, ponieważ panel klimatyzacji chociażby zamiast być tutaj w formie fizycznej przeniesiony został do menu, co wymaga więcej uwagi, aby to wszystko obsłużyć do sterowania temperaturą. Mamy tutaj dotykowe przyciski, no ale są one tylko dotykowe, no i tylko tą funkcję obsługują, już abstrahując od kwestii użytkowych, to ta część bez panelu klimatyzacji wydaje się trochę pusta. Dotykową, nie dającą informacji zwrotnej formę ma też sterowanie światłami, które zastąpiło pokrętło znane ze starszych modeli Seata. Co ciekawe, w tym otoczeniu mamy też dwa przyciski do odparowywania szyb. Na pokładzie są też 4 porty USB, wszystkie w standardzie C. A szkoda, bo przy aż 4 złączach chociaż jedno mogłoby być we wciąż popularnym standardzie USB-A. Na tunelu środkowym także nie ma zbyt wielu przycisków, mamy te odpowiadające za hamulec postojowy, centralny zamek i to by było na tyle. Jest także wybierak biegów, jest on niewielki, wymaga chwili przyzwyczajenia, ale wypada tak ogólnie wygodnie w codziennym użytkowaniu. Takie podejście sprawiło, że centrum sterowania samochodem w większym stopniu stał się wyświetlacz dotykowy. Na szczęście jego oprogramowanie jest dopracowane, mamy tutaj chociażby ekrany domowe z widgetami, których kolejnością można sterować i tutaj chociażby można sobie zmienić tryb jazdy, czy też dostroić coś z klimatyzacji. Wciąż jest to mniej wygodne niż fizyczne rozwiązanie, no ale jest to pewne zastępstwo. Te widgety swoją drogą są pomysłowe, na przykład w ten sposób zmienia się źródło dźwięku, co jest fajnym rozwiązaniem. Na dole mamy też skróty, je również sobie można personalizować, jeśli chodzi o to, jak ten interfejs wygląda w innych miejscach. To jest też dobrze. Jest menu główne, chociażby oparte o duże ikonki, menu takie bardziej szczegółowe, częściowo prezentowane w formie graficznej, częściowo oparte już o klasyczne listy w innych miejscach. Też to wszystko wygląda przejrzyście, mamy dobrą szybkość działania, bezprzewodową integrację ze smartfonami, więc chociaż wciąż wolałbym starą filozofię Seata, to ta nowa jest dopracowana, jeśli chodzi o realizację. Elektroniczny zestaw wskaźników nazywający się wirtualnym kokpitem występuje w wersji FR w standardzie. Jest możliwość personalizacji tego, co będzie się znajdowało na środku. Mamy także kilka ogólnych widoków, między innymi taki, gdzie mapa może być na całości, też bardziej minimalistyczny. Można także dostrajać to, co będzie się pojawiało w lewej oraz w prawej tarczy, niezależnie od siebie. Te ustawienia są od siebie różne. Zakres informacyjny dla każdej z tarcz, więc nie ma co się obawiać o powtórki. Jest to zatem funkcjonalne, wygodne rozwiązanie z równie wygodnym sposobem obsługi. Bardzo łatwo można się w tym wszystkim połapać.
Z prawej strony steruje się też piosenkami, z lewej strony mamy regulację głośności. To, że te funkcje są asymetrycznie, nie jestem tego zwolennikiem, ale jest to jedyny zarzut, jaki mam do rozmieszczenia przycisków na kierownicy. Te odpowiadające za sterowanie aktywnym tempomatem też są ergonomicznie rozmieszczone. A sama kierownica w wersji FR przyozdobiona została stosownym logiem. Część skóry, którą została pokryta, jest także perforowana. Ta skóra jest naprawdę dobrej jakości. Szkoda tylko, że pod nią nie znalazło się trochę więcej miękkiego wypełnienia, ponieważ przy większej takiej mięsistości sportowy efekt byłby potęgowany. Wersja FR odpowiada zatem nie tylko za aspekt stylistyczny, ale również wyposażenie Leona Sports Tourer i biorąc pod uwagę różnicę w cenie, która dla roku produkcji 2023 wynosi 6700 zł, moim zdaniem warto do topowej odmiany dopłacić, bo poza elektronicznymi zegarami wprowadza ona też dwustrefową klimatyzację, wybór trybów jazdy, lepsze światła i generalnie, chociaż style jest oczywiście też wystarczająco wyposażonym samochodem, to aby później nie żałować, dorzuciłbym pewnie do odmiany FR. Poziomy wyposażenia to swoją drogą kolejny obszar ograniczający ofertę na Leona, bo z cennika zniknęły niedawno odmiany Full LED i Experience. Jeśli chodzi o paletę silników, to w chwili obecnej, co ciekawe, w wersji kombi ma ona więcej wariantów diesla niż benzynowych, zatem są to niecodzienne proporcje. W każdym razie 150 koni mechanicznych to maksimum, na co można liczyć. Jeszcze gorzej jest w przypadku hatchbacka, bo tam z diesli ostał się tylko najsłabszy wariant 2.0 TDI 115 koni z manualem, zatem szału nie ma. Wracając do kombi, myśląc o Leonie Sports Tourer w wersji FR i chcąc doposażyć go do poziomu egzemplarza testowego, czyli praktycznie maksymalnie, trzeba liczyć się z dodatkowymi wydatkami, bo chociażby większy ekran systemu inforozrywki z nawigacją jest opcjonalny, mamy też ogrzewanie postojowe, audio firmy Beats, skórę czy bardziej zaawansowany tempomat i to wszystko windowało cenę samochodu do lekko ponad 160 tysięcy złotych. W leasingu operacyjnym takiego Leona można mieć za 2024 zł miesięcznie netto przy 4-letnim okresie jego trwania, 20% wpłacie własnej i 30% wykupie końcowym i takie warunki uzyskać można u partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Dodatkowo dla widzów kanału przygotowany został fajny bonus, bo składając zamówienie i wpisując w uwagach do niego na stronie kod Wahacz Free, uzyskać można dostarczenie auta pod wskazany adres za darmo i promocja ta działa na wszystkie modele dostępne na stronie Carlis Polska. Link do oferty wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Zanim przejdę do omawiania układu napędowego, powiem jeszcze, czym w ogóle jest skrót FR, ponieważ historycznie jego rozwinięciem jest Formula Racing i w dawnych czasach takie Seaty faktycznie były ostrzejsze nie tylko stylistycznie. Obecnie jednak sytuacja się trochę zmieniła, ale nie w 100%, ponieważ testowany Leon ma usportowione zawieszenie z prześwitem niższym o 15 mm. Jeśli chodzi o przełożenie tego faktu na drogę, to nie czułem w tym samochodzie jakiejś brutalnej, hot-hatchowej twardości. Jednocześnie auto nie należy do bujających się tworów na modłę SUV-ów, ale jego zawieszenie jest dobrze zbalansowane i jeśli ktoś świadomie decyduje się na tylko trochę bardziej sportowe doświadczenie, to będzie zadowolony i ogólny poziom wygody jest tutaj dla mnie ok. Tego typu zestrojenie ma sens, ponieważ testowany model nie jest powiedzmy przedsionkiem do Cupry, tylko bardziej standardowym tworem. Sama Cupra Leon też zresztą nie jest aż tak brutalnym samochodem, bo czuje się jej spokrewnienie z tym, co przedstawiam na tym filmie, tylko podostrzone głównie za sprawą elektroniki i adaptacyjnego zawieszenia, czy innych ustawień zmieniających charakter na drodze. Tymczasem testowany Leon nie jest w aż tak zaawansowane możliwości dostrojenia wyposażony i nie stara się za bardzo udawać, że jest czymś więcej niż po prostu kombi z pakietem stylistycznym i trochę twardszym zawieszeniem. Świadczy o tym chociażby brzmienie silnika 2.0 TSI, która to jednostka napędowa pracuje cicho i regularnie i nie zwraca na siebie za bardzo uwagi, tak jak na nowego czterocylindrowca przystało. Pod kątem osiągów zapewnia za to takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę.
Dynamika jest tutaj konkretna i biorąc pod uwagę jazdę po publicznych drogach, 190 koni mechanicznych byłoby dla mnie wystarczające, bo 300 koni z Cupry nie ma za bardzo gdzie wykorzystać, a dopłacić tak dużo za topowy układ napędowy i później jeździć spokojnie w trybie normalnym nie ma za bardzo sensu. Silnik z testowanego egzemplarza nie kusi za to do złego, ale oferuje wystarczające przyspieszenie do bezpiecznej jazdy bez względu na rodzaj drogi. Też cechuje się dobrą elastycznością, bo już od około 1500 obrotów na minutę ma ochotę do przyspieszania, więc dostępność dynamiki jest odpowiednia. Żałuję tylko, że nie jest on połączony z napędem na 4 koła, bo taka moc przy starcie z gazem w podłodze albo generalnie w sytuacjach wymagających mocnego wciśnięcia prawego pedału wymuszała nieraz ingerencję kontroli trakcji, która musiała lekko poskramiać przednie koła. Z silnikiem połączony jest 7-biegowy automat DSG i do niego nie mam zastrzeżeń, ponieważ dostajemy w nim zarówno bardzo dobrą płynność zmiany biegów, jak również szybkość pracy, dzięki czemu podczas jazdy praktycznie nie zwraca się na niego uwagi i po prostu robi swoją robotę bez błędów. Czasami tylko jak na mój gust trochę za bardzo wymuszać trzeba na nim redukcję poprzez wciskanie gazu, bo chcę przyspieszać tylko obrotami, ale na szczęście konkretnie wciskając gaz już zaskakuje jak trzeba, no i dzięki dobrej elastyczności pod kątem bezpieczeństwa, na przykład wyprzedzania, nie jest to coś negatywnego. Testowany Leon Sports Tourer w Warszawie zużywał mi średnio 7-8 litrów na 100 km. Spalanie poza miastem na zwykłych drogach wynosiło około 6 litrów, na ekspresówkach rosło do 7 litrów, a przy prędkościach autostradowych do trochę mniej niż 8 litrów, zatem pomimo pojemności i mocy silnika, niska bryła auta i napęd tylko na jedną oś sprawiają, że spalanie jest trzymane w ryzach. Nierozsądne jest za to dla mnie wymuszanie za każdym razem po uruchomieniu silnika zmiany trybu jazdy, bo auto startuje automatycznie na normalu. Jest to o tyle irytujące, bo silnik w tym trybie jest ok, a na sporcie trzyma za wysokie obroty. Ale za to układ kierowniczy na ustawieniach normalnych stawia zbyt mały opór, który jest za bardzo miejski i poza miastem może nie wpływa to na bezpieczeństwo, bo reakcje kół i tak są wygładzone, ale po prostu jest to nietrafiona charakterystyka w aucie tego typu i kierownica pracuje nieprzyjemnie lekko. Na sporcie wciąż nie mogę mówić o satysfakcjonującym mnie poziomie oporu, ale jest on już rozsądny i nie tylko poprawia odczuwalną pewność prowadzenia, ale daje też więcej frajdy, bo układ kierowniczy Leona Sports Tourer jest całkiem czuły i bezpośredni również, co pozwala na dynamiczne i naprawdę przyjemne podróżowanie po zakrętach. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest może trochę zbyt wysoki, ale nie jest zbyt gruby ani zbyt ciężki, więc ogólnie jego forma wypada rozsądnie pod kątem jakości wykonania. Mamy tutaj ładnie wyglądającą srebrną ramkę oraz gumowany tył, który sprawia, że po kilkunastu tysiącach kilometrów ten element wygląda jak nowy, dlatego zupełnie nie rozumiem, czemu tego materiału nie zastosowano też na froncie, gdzie mamy zwykły czarny połyskujący plastik i on przy takim samym przebiegu jest już mocno porysowany. A jeśli chodzi o materiały zastosowane w kabinie, to w górnych częściach deski rozdzielczej tutaj mamy twarde tworzywo, które jednak jest całkiem dobrej jakości, nie błyszczy się w słońcu, więcej jest zdecydowanie miękkiego, o bardzo miłej dla oka fakturze. Podoba mi się także ta wstawka imitująca szczotkowane aluminium. Na drzwiach od najwyższych partii jest miękko, mamy też kolejną srebrną wstawkę. Tutaj jest obszycie, podobnie klamka jest obszyta, podłokietnik również. Jest on odpowiednio miękki, w niższych częściach kokpitu mamy twardy plastik, taki standardowy, nie widać go za bardzo, przez to jak została deska rozdzielcza zaprojektowana. Na tunelu środkowym nie ma fortepianowej czerni, łatwo można ją utrzymać w czystości. Ten plastik wygląda dobrze, jeśli chodzi o spasowanie. To jak się ponaciska na przykład nawiewy, to jakieś tam pojedyncze trzaski się pojawiają, ale podczas jazdy nie ma z tym problemów żadnych, więc ogólnie jakość wykonania testowanego przeze mnie bogato wyposażonego Leona Sports Tourer wypada naprawdę dobrze. Frontowa szyba w Leonie Sports Tourer nie jest jakoś mocno pochylona, nie znajduje się też daleko od głowy kierowcy. Maska jest nieźle widoczna, ponieważ jest poziomo poprowadzona, no i też w tym samochodzie siedzi się pomimo niskiego nadwozia dosyć wysoko, co sprawia, że widoczność jest domyślnie poprawiona. Widoczność na boki, tutaj też nie ma żadnych problemów. Po przekątnej z tyłu nie ma masywnego słupka, tylna szyba nie jest wysoko poprowadzona, jest sporych rozmiarów, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Utrudnieniem w wersji kombi względem hatchbacka jest jednak długość nadwozia wynosząca 464 cm, zatem kamera cofania wyraźnie się tutaj przydaje. Niestety kamera w egzemplarzu testowym miała jakąś usterkę, przez co źle ustawiona była w niej ostrość, dlatego pokażę przebitki z innych moich testów Leona, bo kamera w każdej wersji jest taka sama. Oznacza to, że dostajemy w niej dobrą jakość wyświetlanego obrazu, ma on całkiem wysoką rozdzielczość i też dobrą płynność, ale niestety obiektyw za bardzo rozciąga to, co znajduje
znajduje się po bokach kadru i przez to rzeczy tam obecne zdają się być bliżej niż są w rzeczywistości, co nie jest pożądaną cechą. Większa siła wspomagania układu kierowniczego w Leonie może nie być jego zaletą gdzieś na trasie, ale w mieście takie zestrojenie daje radę, bo dzięki niemu auto prowadzi się lekko i chociaż czuje się trochę jego wymiary w kontekście takiej ogólnej żwawości reakcji, to nie jest źle. Promień skrętu samochód ma standardowych na model o tych gabarytach. Bardziej zaawansowane dekoracyjne oświetlenie wnętrza w Leonie występuje w wersji FR. Na to zaawansowanie składa się LEDowy pasek na podszybiu oraz na drzwiach. Mamy też podświetlone drzwi trochę niżej, w sposób bardziej rozproszony. Można modyfikować niezależnie kolorystykę każdej z tych sekcji. Mamy także możliwość zmiany jasności, też przestrzeni na nogi, ponieważ ona jest podświetlona, ale zawsze na biało, tak samo jak instrumenty pokładowe, co jest moim zdaniem dobrym wyborem, biorąc pod uwagę, że tak można dostroić nastrój pod swoje preferencje za sprawą tych różnych kolorów znajdujących się w menu i tworzy to naprawdę przyjemny efekt końcowy, chociaż też trzeba zaznaczyć, że w wersji Style, pozbawionej tych elementów dekoracyjnych, przez małą ilość przycisków i przełączników może być tutaj mocno ponuro. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie doczekał się go ten rząd dotykowych przycisków do sterowania temperaturą oraz głośnością. Te fioletowe kropki, one nie są widoczne gołym okiem, tylko w kamerze można je dostrzec i jest to bardzo głupia oszczędność, ponieważ przez nią zmiana temperatury tymi przyciskami po zmroku jest celowaniem na ślepo. LEDowe paski nie pełnią tylko funkcji dekoracyjnej, ale także są sprzęgnięte z systemem wykrywającym pojazdy w martwym polu i gdy taki pojazd się w tym polu pojawi, po lewej czy po prawej stronie, to odpowiednia część paska podświetla się na pomarańczowo. Wraz z pakietem Full LED w wersji FR zawsze dostaje się też bardziej wyrazisty i naprawdę ładny moim zdaniem kształt segmentów do jazdy dziennej, które czasami pełnią też rolę kierunkowskazów. W ładnie zaprojektowanych kierunkach w bocznych lusterkach również są diody. Z tyłu też wszędzie występują LEDy. Co ciekawe, kierunkowskazy w Leonach Hatchback i Cuprze Sport Tourer, które testowałem w przeszłości, były dynamiczne, a tu są zwykłe. Nie wiem, z czego to wynika. W każdym razie zwracający uwagę pasek łączący lampy w tej części nadwozia pozostał po staremu, a ogólnie oświetlenie Leona wypada moim zdaniem bardzo dobrze. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Zobaczcie, któż to mnie odwiedził podczas nagrywania nocnych punktów. Serdecznie pozdrawiam tego nieoczekiwanego, ale bardzo sympatycznego gościa. Światła LED w Leonie nie oferują matrycowego wycinania części wiązki, ale są to wciąż bardziej zaawansowane konstrukcje, które umieszczone zostały w soczewkach. Ten fakt sprawia, że pozioma precyzja odcinania strefy jasnej od ciemnej jest w tych światłach duża. Też mamy dobrą moc świecenia, więc o ile brak świateł matrycowych można postrzegać z biegiem czasu coraz bardziej jako wadę, to wciąż rozwiązanie z testowanego modelu trzyma solidny poziom. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni. Nad głową margines jest mniejszy, ale wciąż bezpieczny, ponieważ nawet konkretnie się prostując od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w dużym stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak i można spotkać w niej rozkładany podłokietnik. W bagażniku Leona w kombi dostaje się do dyspozycji 620 litrów pojemności. Mamy tutaj niski próg załadunkowy, duży otwór oraz regularne kształty. W bagażniku z obu stron mamy kieszenie w nadkolach oraz haczyki na jakieś torby. Są także dźwignie, przy pomocy których można w łatwy sposób zdalnie złożyć oparcia tylnej kanapy. Z lewej strony są też dwa gniazda 12V oraz opcjonalne 230V za 560 zł. Podłoga bagażnika może być w dwóch wysokościach, teraz prezentuję tą wyższą, ale można ją też na prowadnicach obniżyć tak, że będzie stykać się ona z miejscem na dojazdowe koło zapasowe. W egzemplarzu testowym był tam też element systemu audio firmy Beats. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę z jedynie lekko unoszącymi się oparciami.
Podsumowując, Seat Leon Sports Tourer w wersji z silnikiem 190 koni to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które chcą mieć konkretniejsze osiągi, a nie potrzebują dodatków z Cupry i co za tym idzie wyższej ceny. Nie ma co sugerować się znaczkiem FR, bo formuły wyścigowej nie ma tutaj zbyt wiele, ale jest za to bardzo udane kombi, które jest spójne w swoim cywilnym, ale jednak trochę bardziej nastawionym na kierowcę charakterze. Wadą Leona jest za to sposób obsługi, który został za bardzo, powiedzmy, unowocześniony, ale jeśli ktoś to zaakceptuje, to testowanym samochodem powinna taka osoba jeździć ze sporą przyjemnością. I to wszystko, co przygotowałem o Leonie Sports Tourer. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!